Witamy Was w drugiej części naszej podróży po regionie Apulia i południowej części Włoch. W pierwszej części pokazaliśmy miasto Bari. Teraz udajemy się na południe, by zwiedzić jaskinię Grotta di Castellana, nadmorskie Polignano a Mare i magiczną osadę Alberobello. A na początek chcieliśmy bardzo podziękować za wszystkie subskrypcje, lajki i komentarze. Dzięki Wam możemy się rozwijać i tworzyć nasz kanał. Jeśli jeszcze nas nie subskrybujesz, będzie nam miło, jeśli dołączysz do naszej grupy. Bardzo dziękujemy. Radek pogonił nas. Odkryj z nami magiczne południe Włoch. Od gwarnego Bari, gdzie codzienność od pokoleń toczy się między zabytkowymi murami, a wąskie uliczki Starego Miasta pachną świeżym makaronem i focaccią. Przez zaczarowane Alberobello, gdzie zamieszkamy w jednym z baśniowych domków, które wyglądają jak z dziecięcych snów. Aż po oszałamiające, zawieszone nad skałami Polignano a Mare. Zobacz Materę, kutą w skałach od wieków, gdzie z tarasu w samym sercu miasta poczujemy się jak na scenie amfiteatru. Zostań z nami. To nie tylko podróż, ale inspiracja, by stworzyć własne, wyjątkowe wakacje. Jeśli wybierzecie się wiosną do Włoch, to może nie zawsze świecić słońce, ale wcale wtedy nie trzeba się nudzić. Jak widzieliście, pogoda dzisiaj od samego rana nas nie rozpieszcza, więc postanowiliśmy się wybrać do miejsca, gdzie ona nie będzie miała wpływu na odwiedzających. I tym samym wpadliśmy na pomysł, że odwiedzimy jaskinię Grotta di Castellana. Zobaczymy, czy warto i czy to jest fajny pomysł na spędzenie czasu, kiedy akurat jest taka aura na zewnątrz. Na początek kilka porad, żebyście wiedzieli więcej niż my. Obok wejścia do groty znajduje się spory parking. W budynku obsługi sprzedają bilety. W cenie biletu proponują jednocześnie wizytę w planetarium, a dopiero potem jaskinię. To najdroższa opcja. Bilety możecie kupić sobie już wcześniej albo bezpośrednio przed wejściem, jeśli będą jeszcze miejsca. My wybraliśmy opcję proponowaną nam przy parkingu. Projekcja nie byle jaka, bo w 3D. Czy byliśmy oszołomieni? Lekki komentarz. Nie, mi się podobało. Mi się podobało. Jesteśmy świeżo po obejrzeniu tego dzieła filmowego. Niekoniecznie. Więc pamiętajcie, kupcie sobie bilety tylko na pełną trasę w jaskini. Będzie taniej. Kasy znajdują się przed wejściem, a najlepiej zróbcie to wcześniej online. Grotta di Castellana to system korytarzy i komór, który powstawał przez dziesiątki milionów lat. Dziś cały kompleks ma ponad 3 km długości i sięga nawet 120 metrów w głąb ziemi. Jest tu stała temperatura około 16 stopni. Zdjęcia i filmy można wykonywać w pierwszej sali, a potem podczas postojów z przewodnikiem. Choć mieszkańcy od dawna znali zapadlisko w ziemi, dopiero w 1938 roku pewien speleolog zszedł na dno tej ogromnej pionowej studni zwanej La Grave. To prawie 60 metrów głębokości. To właśnie wtedy rozpoczęto eksplorację jednego z najpiękniejszych systemów jaskiniowych we Włoszech. Dalej zaczyna się zupełnie inny świat. Świat ciemności, ciszy i form, które powstawały przez tysiące lat. Z sufitu zwisają stalaktyty, cienkie, ostre jak igły. Z dna wyrastają stalagmity. Tam, gdzie się spotykają w jednym punkcie, tworzą kolumny przypominające filary podziemnych świątyń. Kulminacją całej trasy jest Grotta Bianca, biała jaskinia. Jej ściany pokrywają niemal czyste, jasne formy kalcytu. To miejsce niemal nierealne. Jakby ktoś wyrzeźbił je z lodu i światła. Jesteśmy tu na głębokości 70 metrów. Możecie wybrać pełną trasę, która trwa 2 godziny lub jej część. Więc tak, jakieś specjalne buty nie są potrzebne. Broń Boże, żadne kurtki przeciwdeszczowe.
A Immortaliony inne folie. Adidasy są ok. Nie są potrzebne żadne specjalne rzeczy do zwiedzania. Można spokojnie podziwiać historię Ziemi zapisaną w magicznych kamieniach, wyjątkowych skałach, kroplach wody i czasie, który płynie inaczej niż na powierzchni. Jeśli jesteście fanami jaskiń, zobaczcie także nasz film z Groty Neptuna, którą zwiedziliśmy na Sardynii. Nasz czas w regionie Apulia i na południu Włoch upływa nieubłaganie, więc czas obrać kurs na kolejne wyjątkowe miejsce. Już podróżując po regionie, w wielu miejscach możemy zobaczyć to, co czeka nas w miasteczku Alberobello. Gdy dojeżdżamy do miejscowości, naszym oczom ukazuje się baśniowy widok. Nierealne wręcz domki to trulli. Nazwa wywodzi się z języka greckiego i odnosi do charakterystycznych stożkowych dachów. Oznacza kopułę. W malutkich, wręcz baśniowych domkach trulli zorganizowano współcześnie sklepiki z pamiątkami, małe bary czy restauracje, czy też zupełnie codzienne, przyziemne miejsca jak magazyny czy różnego rodzaju piwniczki. Niektóre apartamenty jednak przygotowano dla gości i turystów i można w nich zamieszkać. I w jednym z takich właśnie domków, apartamentów myśmy zamieszkali. Chodźcie, zobaczycie. To tutaj. Nasz trullo, jak widzicie, był wieloizbowy i mieścił się pod kilkoma stożkami. Wszystko urządzono tradycyjnie, ale ze współczesnymi wygodami dla wymagających turystów, czyli nas. No, nie zawsze tacy jesteśmy, ale teraz postanowiliśmy, że ma być wypasione. Polecamy także dla większych rodzin. Nasze trullo miało także taras na górze ze świetnym widokiem na całe Alberobello. To niewielkie miasto liczy dziś około 10 000 mieszkańców. Rozwój Alberobello rozpoczął się w XVI wieku, kiedy zaczęto sprowadzać tu osadników. I to oni pośrednio doprowadzili do tej zabudowy. Układ miasta składa się z 2 rejonów tradycyjnej zabudowy. Rione Monti to większa dzielnica z ponad 1000 domków trulli. I Rione Aia Piccola, mniejsza, spokojniejsza. Tu domków trulli jest około 400. Skąd wzięły się trulli? W XVI i XVII wieku obowiązywało prawo Królestwa Neapolu, które nakładało podatki na nowe budynki. Aby uniknąć opłat, lokalni właściciele ziemscy nakazywali budować domy w sposób łatwy do rozebrania. Budynki wznoszono bez zaprawy, metodą na sucho. Kamienie można było szybko zdemontować, gdy pojawili się urzędnicy podatkowi. Każdy trullo ma charakterystyczny dach zakończony kamiennym zwieńczeniem. Może być w formie kuli, stożka czy innych form geometrycznych. Zakończenia oznaczały przynależność rodzinną lub miały symbolikę religijną. Powstawały także napisy na dachach, znaki religijne, astrologiczne, ludowe czy inicjały. Czy w tym gąszczu trulli można wyodrębnić coś specjalnego do odwiedzenia? Oczywiście. Zobaczcie trullo Siamese, który jest uznawany za najstarszy. Powstał w XV wieku. Nie ma okien, a obecnie wewnątrz znajduje się sklep z pamiątkami. Warto także odwiedzić kościół świętego Antoniego z Padwy. Nie jest to zabytek, bo pochodzi z 1927 roku, ale został zbudowany tak, by pasować do trulli, czyli ze stożkowymi dachami.
Na końcu Corso Vittorio Emanuele znajduje się Bazylika Świętych Kosmy i Damiana. Pochodzi z XVIII wieku i jest przykładem stylu neoklasycystycznego. Kościół mieści relikwie świętych, którym jest poświęcony. Ale jest też i polski akcent. Miejsce czci świętego papieża Jana Pawła II. Papież odwiedził Alberobello w 1987 roku i modlił się w tym sanktuarium świętych Kosmy i Damiana. Nieopodal bazyliki musicie wstąpić do największego Trullo Sovrano. Jest jak rezydencja. Został zbudowany w XVII wieku. Obecnie wewnątrz znajduje się muzeum, w którym odwzorowano dawne pomieszczenia, kuchnie, jadalnie, sypialnie i piętro. Tak, to Trullo jest piętrowe i ma 14 metrów wysokości. Tu sprawdzamy, jak funkcjonował XVII-wieczny wizjer. Widać, że to Łukasz chyba dobrze. Wąskie uliczki Alberobello schodzą się do jednego głównego punktu. To Largo Martellotta. Właściwie to ulica, choć szeroka niczym plac. Wokół niego mieszczą się kafejki i restauracje. Tu kończą się lub zaczynają wycieczki po mieście. Poza tym miejsce nie wyróżnia się niczym szczególnym. Chyba nie chce robić konkurencji temu, co tu najważniejsze. Łączy dwie rzeczywistości: normalne miasto i świat Trulli. Wielu turystów narzeka, że Alberobello bywa przepełnione. Jest tak z pewnością w głównym sezonie. Kiedy przyjedziecie tu wczesną wiosną, można w wielu miejscach zaznać spokoju i przyjemności obcowania z tą architekturą. Większość wycieczek to jednodniowe wypady. Turyści pojawiają się przed południem i zostają do wczesnego wieczora. Nocą, poza sezonem, miasto staje się wyjątkowo magiczne. Ruch staje się wręcz znikomy i tak naprawdę w wielu miejscach ten klimat jest tylko dla Was. Nieliczni mieszkańcy wracają po zamknięciu swoich sklepików. Mogą też wyjść na spacer lokalne koty, które w końcu mają spokój. Miasto powoli zasypia w kamiennych, przytulnych domkach sprzed wieków. Alberobello teraz jest atrakcją turystyczną. Ale niegdyś powstało z potrzeby, sprytu i warunków życia. Dziś te proste kamienne konstrukcje, które były praktycznym rozwiązaniem, stały się jednym z najbardziej niezwykłych krajobrazów Europy. Nazajutrz opuszczamy Alberobello. Nie ukrywamy, że z żalem. Pobyłoby się tu jeszcze. Tutejszy klimat pozostanie niezapomniany. Nie zastanawiajcie się długo, czy odwiedzić Alberobello. To oczywiste. W naszej podróży zmierzamy teraz nad morze, by odkryć kolejną perełkę regionu. Na skalistym wybrzeżu Adriatyku, zaledwie kilkanaście kilometrów od Bari, leży Polignano a Mare.
Miasto wyrasta bezpośrednio ze skał. Domy stoją na klifach. Skała była tu stopniowo rzeźbiona przez morze, tworząc system ponad 40 naturalnych grot, rozsianych wzdłuż wybrzeża. Można tu się wybrać na liczne rejsy, w których odwiedzacie wodne jaskinie. Niektóre można zobaczyć tylko od strony wody. Miasteczko to labirynt uliczek, stworzony z zazwyczaj białych budynków, wypełnionych turystami. Najbardziej rozpoznawalnym miejscem, a często i celem przyjazdu tutaj jest niewielka plaża Lama Monakile. Wciśnięta pomiędzy dwa wysokie klify. Kamienista, stosunkowo mała, ale niezwykle efektowna. To tutaj powstają najbardziej charakterystyczne ujęcia miasta. Jednym z najbardziej niezwykłych miejsc w Polignano a Mare jest także Grotta Palazzese, restauracja ukryta w naturalnej jaskini. To przestrzeń znana już od XVIII wieku, kiedy organizowano tu spotkania i przyjęcia. Wyjątkowa kolacja w otoczeniu surowej skały i dźwięku fal odbijających się od klifu jest wielkim przeżyciem, ale i niezwykle drogim. Nie można tu pojawić się tylko na kawkę. Trzeba wykupić całą kolację, a ta do tanich nie należy. Polignano a Mare to nie tylko drogie miejsce, ale także miasto muzyki. To właśnie tutaj urodził się Domenico Modugno. Słynnemu twórcy postawiono tu pomnik. Żadne to może historyczne dzieło, ale twórca historyczny urodził się właśnie w tym mieście. Doskonale zna go każdy sympatyk włoskiej muzyki, także fan Eurowizji. Co stworzył? Volare, o, cantare, o. No i reszty oczywiście już nikt nie pamięta. Domenico Modugno na tarasie widokowym z panoramą Adriatyku stoi z rozłożonymi ramionami i wygląda, jakby witał wszystkich przybywających do miasta. Albo jakby za chwilę miał się wznieść nad wodę w rytmie swojej najbardziej znanej piosenki. W sezonie z kameralnej miejscowości Polignano a Mare przeobraża się w tętniący życiem kurort. Taki dość swojski, choć jesteśmy na południu Włoch, język polski słychać tu częściej niż włoski. Tylko zamiast parawanów są klify. Spragnionym turystycznych i nadmorskich wrażeń polecamy Polignano a Mare.